Oto Apollo. Przybywa na spotkanie z muzami. Choć są piękne i powabne, to jego uwagę przykuwają tancerki z przechodzącego obok korowodu ku czci innego boga, Bachusa. W tłumie Apollo dostrzega jedną bachantkę o szczególnie cudnej urodzie. Zakochuje się. Tak rozpoczyna się balet Apollo i dziewczyna Ludomira Różyckiego. To musiało robić wrażenie podczas premiery paryskiej w roku 1937. Balet, napisany z takim rozmachem, zaczyna się od starożytnej Grecji, a potem autor libretta Świętopełk Karpiński i Ludomir Różycki prowadzą nas przez średniowieczny romans, oświeceniową miłość króla i pasterki, przez romantyczne uniesienia tancerki i poety, przez modernistyczną rywalizację na nadmorskiej plaży, po spotkanie zakochanych sportowców i hymn ku czci miłości, piękna i radości życia. Do tego popisy solowe, barwne kostiumy i fantastyczna scenografia. Różycki dysponował dobrym warsztatem, a dobry warsztat się nie starzeje. Utwór jest poza tym bardzo efektowny z uwagi głównie na połączenie rozmaitych stylów. Stylu muzyki późnoromantycznej, stylu neoklasycznego, francuskiego impresjonizmu i wreszcie muzyki popularnej. W latach przedwojennych Ludomir Różycki należał do polskiej czołówki muzycznej. Był bardzo eksponowaną postacią, komponował wiele, jego utwory były często wykonywane. Zyskały znaczną popularność. Tu przykładami są głównie jego utwory sceniczne. Najlepszym przykładem jest balet Pan Twardowski. Z perspektywy czasu Ludomir Różycki wydaje się jednym z najważniejszych kompozytorów polskich tamtego czasu, przynajmniej jeżeli brać za miarę wielkości popularność jego muzyki wśród ówczesnych słuchaczy. Dziś twórczość Ludomira Różyckiego jest nieco zapomniana. W dużej mierze dlatego, że wiele jego kompozycji zaginęło w trakcie II wojny światowej i nie udało się ich zrekonstruować. Całe szczęście jednak balet Apollo i dziewczyna zachował się, dzięki czemu możemy się przekonać o wartości tej kompozycji, która podczas premiery na wystawie światowej w Paryżu otrzymała złoty medal. To był jeden z największych sukcesów w karierze Ludomira Różyckiego i dlatego znalazł się na liście 100 na 100.